W dzisiejszym filmie zabieram Was do Byczyny. Zobaczymy wieżę zachodnią prowadzącą do Niemiec z XIII wieku, wieżę wschodnią, z której wyjeżdżało się w kierunku Polski i jest ona obecnie udostępniona turystom. Kościół Świętego Mikołaja, który został przekazany protestantom, średniowieczny ratusz o barokowym stylu, czy basztę południową, która miała funkcję obronną miasta. Byczyna to niewielkie zabytkowe miasteczko na północy Opolszczyzny. Otoczone jest niemal w całości zachowanymi ceglanymi murami miejskimi, dzięki którym nazywane jest czasem opolskim Carcassonne, na cześć słynnego grodu we Francji. Byczyna kojarzy się z bykami i jest to dobre skojarzenie. Według historyków pochodzi ona wprost od staropolskiego słowa byczyna, które w przeszłości oznaczało miejsce wypasu i hodowli byków. Być może odbywały się tu również duże targi bydła. Byczyna jest jednym z najstarszych miasteczek na Śląsku. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie została założona. Kroniki wspominają, że przed 1054 rokiem Byczyna była czasowo siedzibą biskupa, co oznacza, że już wówczas musiała być dość znaczącą osadą, choć jeszcze nie miastem. 24 stycznia 1588 roku Byczyna zapisała się na stałe na kartach polskiej historii. Wojska dowodzone przez Jana Zamojskiego pobiły pod Byczyną arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendentującego do polskiego tronu. Obie armie liczyły po około 6 000 żołnierzy, a w bitwie zginęło ich w sumie około 3000. Wieża bramna zachodnia, zwana Niemiecką, to strażniczka zachodniego wejścia do Byczyny. Nazywana jest niemiecką, gdyż wyjeżdżało się przez nią z miasta w stronę Niemiec. Dolna część wieży została zbudowana w XIII wieku z łamanego kamienia, natomiast górną część nadbudowano z cegły gotyckiej. Jej wysokość to 19,5 metra. Wieża przykuwa uwagę swoją solidną konstrukcją i charakterystycznym wyglądem. Ostrołukowe przejście wykonano w XIX wieku. Spacerując wzdłuż murów obronnych, nie sposób jej pominąć. To nie tylko zabytek, ale także symbol historii Byczyny. Zabytkowe mury miejskie to unikat w skali kraju. Zachowane są niemal w całości. Imponujące, ceglano-kamienne fortyfikacje z XIV oraz XV wieku o długości 912,5 metra otaczają miasto, tworząc malowniczy pierścień obwarowań. Ciągłość muru przerwana jest 4 ciągami komunikacyjnymi wykonanymi około XVIII i XIX wieku. Do murów z 3 stron miasta przylegają 2 wieże bramne, polska i niemiecka oraz baszta piaskowa. Dawniej w wieżach znajdowały się lochy głodowe, które były miejscem przetrzymywania więźniów. Po renowacji w 2024 roku na części murów przy wieży polskiej odtworzono blanki. Wieża bramna wschodnia, zwana także polską, zbudowana została w drugiej połowie XIV wieku z cegły, zachwyca swoją architekturą i stanowi świadectwo dawnej potęgi miasta. Wysokość wieży wynosi około 32,5 metra. Nazywana jest wieżą polską ze względu na to, że z miasta wyjeżdżało się przez nią w kierunku Polski. Warto zwrócić uwagę na jej solidne mury i charakterystyczny dach namiotowy. Wieża udostępniona jest dla turystów. We wnętrzu znajduje się ekspozycja poświęcona bitwie pod Byczyną, która rozegrała się 24 stycznia 1588 roku. Zgodnie z przekazami, to właśnie przy tej bramie skapitulował habsburski arcyksiąże Maksymilian po przegranej z wojskami hetmana Jana Zamojskiego w bitwie pod Byczyną.
Kościół Świętego Mikołaja został wzniesiony w stylu gotyckim pod koniec XIV wieku na miejscu wcześniejszego, drewnianego z XIII wieku. Od początku swojego istnienia świątynia służyła katolikom aż do połowy XVI wieku, gdy większość mieszkańców przeszła na luteranizm. Od tego czasu kościół był siedzibą parafii ewangelicko-augsburskiej. Świątynia z niewielką przerwą na przełomie XVII i XVIII wieku do dzisiaj należy do protestantów. Budynek został gruntownie odnowiony pod koniec XIX wieku. Nadano mu wówczas neogotycki charakter. Surowe wnętrze kościoła mieści kilka ciekawych zabytków. Neogotycki ołtarz i stele w prezbiterium, drewniany krucyfiks z 1530 roku, kamienną chrzcielnicę czy renesansowy obraz przedstawiający scenę chrztu w Jordanie. Kościelne krypty skrywają szczątki księcia Maksymiliana Emanuela Wirtemberskiego, rodziny Frankenbergów oraz miejscowych pastorów. Rynek w Byczynie to centrum zabytkowego układu urbanistycznego, charakterystycznego dla średniowiecznego założenia miejskiego. Kamienice, w większości pochodzące z XVIII i XIX wieku, zachowały swój historyczny charakter. Ich fasady, zdobione detalami architektonicznymi, opowiadają o przeszłości miasta. Spacerując po rynku, można podziwiać różnorodność stylów i epok, które ukształtowały wygląd Byczyny. W północnej części znajduje się fontanna miejska. W pobliżu rynku można dostrzec średniowieczne mury obronne z bramami i basztami, które dodatkowo podkreślają wyjątkowy charakter miasta. Ratusz w Byczynie został wybudowany na przełomie XV i XVI wieku. W ciągu wieków był wielokrotnie niszczony przez pożary i przebudowywany. W XVIII wieku zyskał swój obecny barokowo-klasycystyczny wygląd. Ponownie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowano go dopiero w 1968 roku i do dzisiaj pełni funkcję siedziby władz miasta. Warto zwrócić uwagę na kartusz z XVIII wieku upamiętniający pożar miasta z 1719 roku. Wieża ratusza ma 46 metrów i rozciąga się z niej widok na panoramę Byczyny oraz okolice. Na poddaszu znajduje się Izba Tradycji. W niej zgromadzono eksponaty związane z historią miasta i gminy, artefakty z badań archeologicznych, przedmioty i dokumenty przekazane przez mieszkańców, dawne zdjęcia, obrazy, szkice oraz wystawy stałe. To idealne miejsce, by poznać lokalne dziedzictwo. Po północnej stronie ratusza znajduje się wejście do piwnic. Do podziemi prowadzi kamienny, renesansowy portal z XVI wieku.
Barokowy kościół Świętej Trójcy został wybudowany jako kościół katolicki w 1767 roku. Budowę jego wieży ukończono 15 lat później. Kościół wzniesiono na miejscu drewnianej świątyni, zniszczonej przez pożar, który spustoszył Byczynę w 1757 roku. Był to pierwszy kościół katolicki w Byczynie od kilku wieków. Wyposażenie tej jednonawowej świątyni jest nieliczne, lecz dość efektowne. Pochodzi z XVIII i XIX wieku. Należą do niego m.in. barokowy ołtarz główny, rokokowe ołtarze boczne, barokowa chrzcielnica oraz ambona. W pobliżu baszty południowej wznosi się neogotycki spichlerz. Został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku tuż za murami miejskimi, na miejscu zasypanej wówczas fosy. Budynek miał pełnić funkcję spichlerza zbożowego lub browaru, nie zachowało się jednak do dzisiaj jego pierwotne wyposażenie. Jego fasada z charakterystycznymi szczytami i detalami harmonijnie współgra z murami miejskimi. Baszta południowa, zwana również Piaskową, powstała najpóźniej. Wzniesiono ją w XVI wieku, po zniwelowaniu pierwotnego, kamiennego obwodu, pozostałości po baszcie. Jej nazwa nawiązuje do piaskowego koloru cegieł, a wysokość wynosi niemal 26 metrów. Ta XVI-wieczna budowla, z licznymi otworami strzelniczymi, świadczy o dawnej potędze obronnej Byczyny. Basztę wybudowano jednak po wewnętrznej stronie murów, co znacznie ograniczało możliwości prowadzenia z niej ostrzału wrogich wojsk. Prawdopodobnie to z dachu tej baszty swoje obserwacje astronomiczne prowadziła słynna Maria Kunicja. Najbardziej charakterystycznym punktem miasta są średniowieczne mury obronne, niegdyś otoczone fosą, z której pozostał jedynie niewielki fragment. W północnej części do murów przylega stary park miejski z 2 stawami. Po stronie wschodniej można zobaczyć skromne pozostałości dawnej fosy, która niegdyś otaczała całe miasto.